Cześć, witam Was Marcin ze Skalnika. Dzisiaj porozmawiamy o butach turystycznych dla początkujących. Jeżeli jesteście na początku swojej przygody z górami, z turystyką pieszą, na pewno będziecie poszukiwali butów. Dobre buty hikingowe, czy też turystyczne lub trekkingowe, powinny być przede wszystkim dla Was wygodne. Jednak ciężko będzie znaleźć w opisie producenta, że buty są faktycznie wygodne, bo wygoda jest rzeczą absolutnie subiektywną. To, czym powinniście kierować się przy wyborze butów, które mają być waszymi pierwszymi butami turystycznymi, to przede wszystkim dobre dopasowanie, faktyczne odczucie wygody i odpowiednie dobranie typu buta do aktywności, którą będziecie uprawiali, bo możecie zaczynać przygodę w niższych partiach Sudetów, a równie dobrze możecie swoją przygodę z górami zacząć już w Tatrach. To, czego szukałbym jako osoba początkująca i zaczynająca swoją przygodę w górach, to materiały, z jakich but jest wykonany. Osobiście decydowałbym się na buty, które są wykonane ze skóry i z materiałów, a to z prostej przyczyny. Skóra sama w sobie jest dosyć wytrzymała, więc wybacza nam błędy na szlaku, kiedy kopniemy kamień na przykład, albo zahaczymy o jakiś ostry kawałek lodu. Materiał pozwoli nam szybko odprowadzać wilgoć z buta, jeżeli będziemy mieli buty membranowe. Także cholewka jest jedną z tych rzeczy, która jest bardzo istotna faktycznie. Kolejną rzeczą, na którą będę zwracać uwagę, to faktycznie, czy buty posiadają membranę. Ja osobiście jako osoba początkująca zdecydowałbym się na buty membranowe, bo są dużo łatwiejsze w utrzymaniu, w impregnacji, łatwiej jest je wyczyścić, no i mamy tą gwarancję, że te buty nam faktycznie nie przemokną. Także nie zrazimy się na pierwszych wycieczkach, na których spotkamy deszcz. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę, to jak wykonana jest podeszwa. Osobiście na prostsze nawet szlaki wybierałbym buty, które mają dosyć sporą amortyzację, tak jak na przykład tutaj Scarpa Mistral. Są to buty, których podeszwa jest wykonana z dwóch warstw. Mamy podeszwę wykonaną przez Vibram, kolejną śródpodeszwę wykonaną z pianki Iwa, dzięki czemu buty są delikatnie lżejsze od butów, które mają taką monopodeszwę jak Akukama na Fitzroy, a dodatkowo pianka Iwa zapewnia nam naprawdę dużą amortyzację, więc nawet kiedy będziemy chodzili z cięższym plecakiem albo po twardszym terenie, po kamienistym terenie, nie będziemy tego tak czuli na swoich stopach. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę jako początkujący, jest też sztywność podeszwy. Buty takie jak Salomon Authentic LTR czy Alpmate Meet WP z Salewy mają podeszwy, które są relatywnie miękkie, są dość elastyczne, co oznacza, że chodząc nawet po płaskim terenie but nie będzie męczył tak naszej stopy. Authentiki i Alpmate mają dodatkowo, w zasadzie tak naprawdę prawie każdy z tych butów, nie licząc Akukama na Fitzroy, ma otok z przodu. Otok dodatkowo ochrania nasze palce przed urazami, a dodatkowo chroni przednią część buta. Bardzo fajną rzeczą w przypadku buta Authentic jest to, że mamy tutaj podeszwę wykonaną z materiału Contact Grip. Jest to technologia Salomona, ma naprawdę wysoką przyczepność i stanowi swego rodzaju ewenement wśród pozostałych butów. Tutaj jeszcze ewentualnie buty Salewy Alpmate są wyposażone w podeszwę Pomoka. Osobiście sam jestem wielkim fanem tych podeszw, mam je w przynajmniej dwóch parach butów. Bardzo sobie chwalę, świetnie sprawdzają się na mokrej skale, czy również na suchej. I są relatywnie trwałe, co na przykład jak na osobę, która waży trochę więcej niż standardowy turysta, jest naprawdę zadowalającym wynikiem. Propozycją dla początkujących górzystów, którzy szukają obuwia maksymalnie uniwersalnego, polecałbym buty Salada Mountain Trainer. Są to buty, które są wykonane ze skóry nubukowej. Mamy wstawki z materiału na języku, dzięki czemu but bardzo fajnie układa się na podbiciu. Mamy elastyczny kołnierz, który nie uciska ścięgna Achillesa. Otok poprowadzony na całym obwodzie buta, co zapewnia nam ochronę przed urazami i też chroni cholewkę buta przed uszkodzeniem.
podeszwę sygnowaną logiem Vibram. Dodatkowo mamy system trzew, który łapie naszą piętę pod kostką, także tworzy taką klatkę, dzięki której pięta jest cały czas w miejscu, nie porusza się, daje nam dodatkową stabilizację. Buty mają też sznurowanie, które schodzi bardzo nisko, w zasadzie do samych palców, dzięki czemu łatwo jest nam dopasować buta i spokojnie poradzić on sobie na wymagającym technicznym terenie. Takie buty zabrałbym w niższe partie Sudetów na dłuższe przechadzki, zabrałbym go w Tatry, zabrałbym go w Dolomity i z powodzeniem użyłbym go na zimowych eskapadach w masywie Śnieżnika czy w innych partiach Sudetów lub Beskidów. Jest to but, który jest droższy od pozostałych przedstawionych tutaj modeli dla początkujących, jednak jest absolutnie wart swojej ceny. Jak widać, wybór pierwszych butów nie wydaje się na pierwszy rzut oka taki prosty. Jeżeli tylko macie możliwość przymierzyć buty w sklepie, szczerze Was do tego zachęcam, na pewno będzie to dużo szybszy proces. Sprzedawcy Wam na pewno doradzą co do rozmiaru, czy do tego, jak but jest dopasowany do Waszej stopy i czy faktycznie wybieracie but, który jest przeznaczony do tych aktywności, które macie faktycznie zamiar uprawiać. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale wideo udało mi się zawrzeć najważniejsze informacje na temat butów dla początkujących. Liczę na to, że ułatwi Wam to wybór odpowiedniego obuwia i zobaczymy się na szlaku. Tymczasem wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmach.